Mit o Syzyfie. Poznajcie Syzyfa. To nie był zwykły król. Był niesamowicie inteligentny. Zbudował potężny Korynt i co najważniejsze, bogowie go uwielbiali. Często gościli go na Olimpie przy wspólnym stole. Syzyf miał jednak jedną wadę. Uwielbiał plotkować. Podkradał bogom nektar, a potem na ziemi opowiadał sekrety, których nie powinien nikomu zdradzać. No i cóż, w końcu przesadził. Kiedy wygadał miłosną tajemnicę samego Zeusa, Bóg bogów stracił cierpliwość. Wysłał do Koryntu Tanatosa, boga śmierci, żeby raz na zawsze zabrał króla do podziemi. Ale Syzyf był mistrzem podstępów. Kiedy przybył Tanatos, król zaczął zachwycać się jego kajdanami. Przekonał go nawet, by pokazał, jak działają, a naiwny Tanatos dał się spętać własną bronią. Syzyf natychmiast zamknął go w lochu. Na świecie zapanował wielki chaos. Tanatos siedział w zamknięciu, więc ludzie przestali umierać. Nawet na wojnach nikt nie ginął. Cały porządek świata został wywrócony do góry nogami. W końcu bogowie musieli zareagować. Ares uwolnił boga śmierci, a ten, teraz już bardzo zły, jako pierwszego zabrał ze sobą Syzyfa. Ale król miał już w głowie plan B. Przed śmiercią Syzyf zakazał żonie grzebania swojego ciała. Wiedział, że dusza niepochowanego człowieka nie może wejść do królestwa zmarłych i musi błąkać się nad brzegiem Styksu. Już jako duch Syzyf lamentował tak głośno, że usłyszał go sam Hades, władca podziemi. Sprytny król skłamał mu, że ma okrutną żonę, która go nie pochowała. Błagał o zaledwie 3 dni na ziemi, by ją ukarać. I wiecie co? Hades naprawdę mu uwierzył. Syzyf wrócił więc do Koryntu i po prostu tam został. Żył cicho, unikał bogów i cieszył się spokojnym życiem przez długie lata. Aż w końcu bogowie stracili cierpliwość. Sprowadzili Syzyfa do Tartaru i dali mu karę, która stała się symbolem. Musi wtaczać ogromny głaz na szczyt góry. Gdy jest już prawie u celu, kamień zawsze wymyka mu się z rąk i spada na sam dół. I tak w kółko. Na zawsze. Syzyf to absolutny król pewności siebie i błyskotliwości. Jest niesamowicie inteligentny i wierzy, że dzięki swojemu sprytowi zdoła wywinąć się z każdej opresji, nawet z samej śmierci. Kocha życie i luksus, ale jego największym błędem jest brak pokory oraz przekonanie, że jest w stanie przechytrzyć samych bogów. Natomiast Zeus to uosobienie majestatu i nieugiętej władzy. Jako najważniejszy z bogów stoi na straży zasad panujących we wszechświecie. Jest surowy, sprawiedliwy i absolutnie nie toleruje kłamstwa ani pychy. To postać, która przypomina nam, że ludzki spryt ma swoje granice w starciu z potęgą przeznaczenia. Z kolei Thanatos to cichy i nieco posępny wykonawca boskich wyroków. Jest niezwykle obowiązkowy, ale cechuje go też pewna prostolinijność, a nawet naiwność. Skupia się na swoim mrocznym zadaniu tak bardzo, że nie przewiduje podstępu ze strony śmiertelnika, co czyni go ofiarą przebiegłości Syzyfa. Historia Syzyfa uczy nas przede wszystkim tego, że każdy nasz czyn ma swoje konsekwencje, a przed sprawiedliwością nie da się uciekać w nieskończoność. Choć król był mistrzem sprytu, zgubiła go pycha i próba oszukania przeznaczenia, co bogowie surowo ukarali. Jego los stał się symbolem syzyfowej pracy, czyli ogromnego wysiłku, który jest zupełnie bezcelowy i nigdy się nie kończy. To ważne przypomnienie.
że inteligencja powinna iść w parze z uczciwością, bo w starciu z prawdą sam spryt to zdecydowanie za mało. Koniec. Dziękuję za uwagę. Proszę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i zobacz nasze pozostałe filmy.